I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. W dzisiejszym odcinku przedstawię remont mojego ciągnika Case Magnum 7220, także zapraszam do oglądania. Na podstawie tego ciągnika zrobiłem dużo filmów odnośnie remontu skrzyni biegów, które są na moim kanale. W sumie od tego zacząłem prowadzić kanał na YouTubie i zacząłem nagrywać filmy. Kto oglądał, to wie, że na temat ciągnika jest wiele filmów odnośnie remontu tego ciągnika. W tym filmie pokażę to wszystko w skrócie, jak przebiegała naprawa. Naprawa przebiegała około 1,5 roku trwała. Nie zdążyłem zakończyć odbudowy tego ciągnika do sezonu wykopkowego poprzedniego roku, także używaliśmy go w takim stanie surowym. Nie był skończony błotnik, nie była skończona maska, wiele rzeczy brakowało, nie była zrobiona również kabina. I następną zimę udało mi się dokończyć projekt. Także teraz zaprezentuję wszystko, co w tym ciągniku zostało zrobione. Remont zaczął się, tak jak mówiłem wcześniej, od tego sprzęgła głównego. Wjechaliśmy ciągnikiem na warsztat, rozpłowiliśmy ciągnik, okazało się, że jest uszkodzony kosz sprzęgła, także no, zaczęła się naprawa. Później wpadłem na pomysł, że jednak trzeba tą skrzynię zobaczyć, co tam dalej w skrzyni jest. Okazało się, że jeszcze to sprzęgło przedniego napędu jest uszkodzone. I tak poszliśmy za ciosem z rozbieraniem tego ciągnika. Tutaj tylko został silnik nierozbierany w tym ciągniku, silnik jest oryginalny. Jeżeli chodzi o skrzynię, cała była rozebrana, no i tylny most jest też jeszcze w oryginale, nie był rozbierany. Postanowiłem jednak, że trzeba poprawić wygląd wizualny tego ciągnika. Także jak już stał na warsztacie, wszystko było rozebrane, postanowiłem, że odmaluję ciągnik, żeby wyglądał tak jak ten poprzedni Raptor. Ciągnik był w bardzo strasznym stanie, jeżeli chodzi o elementy nadwozia, błotniki. Głównie błotniki były bardzo zniszczone, no i wnętrze również było zniszczone. Błotniki były strasznie popękane, wszystkie błotniki odbudowałem. Odbudowałem to za pomocą włókna szklanego i żywicy epoksydowej.
Następnie to ładnie poszpachlowałem. Wszystko zostało pomalowane i odnowione. Teraz przedstawię, jakie są koszty remontu tego ciągnika. Tak, opony przód i tył to koszt około 20 000 złotych. W skrzynię biegów włożyliśmy 30 000 złotych. W skrzyni biegów było wymienione sprzęgło główne. Zostało kupione używane z innego ciągnika. I dodatkowym takim dużym kosztem naprawy skrzyni było jeszcze sprzęgło przedniego napędu. Też zostało dokupione z używanego ciągnika jako używana część. I pozostałe tam koszty to tarczki, jeżeli chodzi o skrzynię biegów, tarczki, uszczelnienia, to wyszło około 30 000 złotych. Tłumik drań skrętnych. Następnie hydraulika i elektryka około 10 000 złotych. Malowanie, oświetlenie ciągnika tak w przybliżeniu 15 000 złotych. Remont przedniej osi, zwolnic, uszczelnienie około 10 000 złotych. Kabina, wygłuszenie 5 000 złotych. Następnie tak, z tego co wymieniłem, podsumowując, to wychodzi 90 000 złotych i do tego dodaję takie inne koszty ukryte, które mogłem pominąć, około 10 000 złotych, także myślę, że w 100 000 zmieściliśmy się z remontem tego ciągnika, no i wiadomo, nie wliczając tutaj nawigacji. Ciągnik kupiliśmy z polskiego gospodarstwa Top Farms. Jest w naszym gospodarstwie już 4 lata. Wykorzystywaliśmy go głównie do transportu. Gdy zostało uszkodzone sprzęgło główne, trafił na warsztat i od tamtej pory zaczął się jego remont. Data produkcji ciągnika to jest 1997 rok. Od początku jest w naszym kraju. Przebieg jaki ma ciągnik to jest 27 000 godzin. Na początku myślałem, że jest to 17 000, ale nawiązałem kontakt z osobą, która pracuje w tym gospodarstwie. Sprawdziła mi, że w 2015 roku ciągnik już miał 21 000. Teraz na wyświetlaczu ciągnika wskazuje 7 000 godzin. Także myślę, że jest na pewno 27, a nie 17. Wszystkie elementy tego ciągnika były strasznie zniszczone. Przednia maska była połamana, tylne błotniki, najbardziej prawy. Wszystko zostało umyte po zdemontowaniu oraz dokładnie obejrzane, a następnie przystąpiłem do naprawy. Dużo elementów brakowało, trzeba było to wszystko uzupełnić za pomocą żywicy epoksydowej i włókna szklanego oraz szpachlówki uniwersalnej. Zajęło to mi bardzo dużo czasu, żeby to wszystko doprowadzić do takiego stanu, jak sobie zaplanowałem. Podczas naprawy miałem dużo chwil zwątpienia, ale nie poddawałem się, tylko dążyłem do celu. Tylny błotnik z tyłu był bardzo rozwalony. Wszystko wskazywało na to, jakby wcześniej w tym ciągniku wystrzeliła opona. Wszystkie elementy przed naprawą musiałem oszlifować szlifierką, żeby zwiększyć przyczepność żywicy epoksydowej oraz włókna szklanego. Żeby zachować kształt oryginału, naprawiałem elementy etapami. Polegało to na tym, że kleiłem najpierw jedno uszkodzenie, czekałem aż zaschnie, a następnie kolejne. Miałem wiele godzin pracy z żywicą epoksydową i włóknem szklanym oraz szpachlówką uniwersalną. Obudowa przedniego grilla była bardzo zniszczona. Wszystko wskazywało na to, jakby to gdzieś było uderzone. Brakowało elementów, były dziury. Był pęknięty chyba w 4 czy 5 miejscach. Musiałem go naprawiać w 5 etapach. Wiele godzin klejenia żywicą epoksydową i włóknem szklanym oraz szlifowania. Nie poddawałem się. Zależało mi na tym, żeby zachować kształt grilla zbliżony do oryginału. Boczne blachy były skorodowane i dziurawe. Dorobiłem te blachy, spawałem nowe śruby. Następnie pomalowałem na kolor czarny i nakleiłem naklejkę. Po naprawie skrzyni biegów ciągnik został odpalony na kobyłkach, bez kół i bez kabiny w celu sprawdzenia i pomierzenia ciśnień w skrzyni biegów oraz czy działają poprawnie wszystkie biegi. Zrobiłem tak, ponieważ pierwszy raz przeprowadzałem taką naprawę, jeżeli chodzi o remont skrzyni biegów i chciałem być zupełnie pewny, czy wszystko działa, czy wszystko jest dobrze. Zrobiłem również na podstawie tego film, który jest na moim kanale, odnośnie uruchomienia bez kół
i pokazałem, w jaki sposób pomierzyć ciśnienia, jakie powinny być wartości. Koła zostały zdjęte w celu bezpieczeństwa, żeby ciągnik nie odjechał podczas testów. Do ciągnika kupiłem nowe felgi do przodu w rozmiarze 15×30. Udało mi się kupić felgi od John Deere'a w bardzo dobrym stanie. Tylne felgi również kupiłem w rozmiarze 23×38 w celu zamontowania szerszych opon. Przednie opony są w rozmiarze 480×70 R30, a tylne opony są w rozmiarze 710×70 R38. Felgi również zostały wypiaskowane, pomalowane podkładem epoksydowym, a następnie farbą poliuretanową. Na filmie widać, jak kładę ostatnią warstwę farby poliuretanowej na tylne i przednie felgi. Tył kabiny za zbiornikiem był strasznie skorodowany. Wszystkie drobne elementy zostały również wypiaskowane. Przód ciągnika, rama oraz przednia oś oraz tylne zwolnice i tył kabiny został wypiaskowany. Głównie piaskowaliśmy elementy, które były nadmiernie skorodowane. Tam, gdzie nie było korozji, nie piaskowaliśmy. Po wypiaskowaniu ciągnik trafił na halę w celu montażu i malowania. Tu widzimy, że już tył mam pomalowany podkładem epoksydowym, następnie całość została pomalowana podkładem epoksydowym, później cały korpus ciągnika został pomalowany farbą poliuretanową w kolorze czarny połysk. Wszystkie wypiaskowane drobne elementy zostały rozwieszone, pomalowane podkładem epoksydowym, a następnie farbą poliuretanową w kolorze czarnym. Większość elementów malowałem na podwórku. Starałem się to robić wieczorami, gdy nie ma wiatru. Już widzimy pierwsze efekty montażu. Mamy zamontowane przednie koła. Będziemy montowali zbiornik, a teraz montujemy kabinę. Zostały zamontowane wszystkie nowe przewody hydrauliczne oraz przerobiłem szybkozłączki hydrauliczne. Są zamontowane szybkozłącza Faster oraz system zbierania nieszczelności, również Faster. Została zamontowana również czwarta dodatkowa sekcja za pomocą dzielnika strumienia. Dzielnik strumienia jest umieszczony z prawej strony nad tylną zwolnicą. Dzielnik strumienia jest połączony za pomocą przewodów hydraulicznych, elastycznych do dzielnika strumienia, a następnie z dzielnika strumienia do szybkozłączek. Zostały zamontowane wszystkie nowe oryginalne linki, które sterują skrzynią biegów, hydrauliką zewnętrzną, gazem ręcznym, gazem nożnym oraz hamulcem ręcznym. Brakujące końcówki zostały wymienione na oryginalne. Cała instalacja została dokładnie przejrzana, zostały wymienione wszystkie uszkodzone złączki oraz została zabezpieczona dodatkową peszlą. Zostały wymienione wszystkie paski klinowe. Pasek sprężarki, pasek klimatyzacji oraz pasek alternatora. Przygotowujemy teraz powierzchnię pod montaż wydechu. Został zamontowany do ciągnika nowy, oryginalny wydech. Po montażu kół, kabiny zrobiłem jazdę próbną ciągnikiem, aby sprawdzić, rozgrzać ciągnik, czy nie ma dodatkowo jakichś wycieków i czy wszystko działa dobrze. Okazało się, że wszystko z ciągnikiem jest w porządku. Następnie przystąpiliśmy do dalszego montażu ciągnika. Nie było botników, nie było drzwi. Po naprawie grilla, boków, maski, wszystko zostało zmontowane, przymierzone w tym celu, aby sprawdzić, czy wszystko do siebie pasuje, a następnie zostało pomalowane. Zrobiłem tak po to, gdyby była konieczna jakaś poprawa, to po pomalowaniu nie miałbym możliwości już zmian, a tak była jeszcze możliwość skorygowania naprawionych elementów. Starałem się, aby wszystkie elementy do siebie idealnie pasowały. Następnie wszystkie elementy zostały pomalowane podkładem epoksydowym, następnie podkładem wypełniającym. Zostało to wszystko zmatowane na mokro i na to poszła czarna farba poliuretanowa w połysku. Wszystko malowałem na hali. Podłoga została zbliżona w tym celu, aby mi jak najmniej się pyliło. Skrzynka akumulatorów i schody były bardzo skorodowane. Odbudowałem skrzynkę od nowa i wymieniłem stopnie. Porozcinałem skrzynkę, wymieniłem uszkodzone elementy, blachy, pospawałem i złożyłem to wszystko w całość. Następnie po naprawie schody również były wypiaskowane i pomalowane. Całe wnętrze kabiny zostało całkowicie rozmontowane. Została wyjęta tapicerka, została wyjęta instalacja elektryczna. Elementy tapicerki pokryte skórą były strasznie podziurawione i zniszczone. Poszycia słupków kabiny również zostały wymontowane. Podłoga została wyczyszczona, a następnie pomalowana
podkładem antykorozyjnym. Następnie wszystkie metalowe elementy kabiny zostały oklejone matą bitumiczną w celu wyciszenia kabiny. Cała instalacja kabiny została przejrzana i złączki elektryczne, które były uszkodzone, zostały wymienione na nowe, oryginalne złączki. Po wyklejeniu kabiny matami wygłuszającymi bitumicznymi, następnie zamontowaliśmy całą instalację elektryczną. W tym miejscu widzimy sterownik, który odpowiada za sterowanie podnośnikiem. Wszystkie plastikowe elementy, boczki, tylnia półka, było wszystko tak połamane, że wymagało naprawy. Musiałem to wszystko spawać. Panel, w którym jest zamocowana dźwignia zmiany biegów, również był uszkodzony, był przełamany na pół. Było to naprawione wcześniej za pomocą nitów. Nity zostały usunięte, a następnie zostało to wszystko pospawane w całość. Spoina od zewnątrz została zeszlifowana. Elementy mocowania dźwigni zmiany biegów oraz hydrauliki zewnętrznej zostały oklejone folią chrom. Wszystkie elementy plastikowe po spawaniu zostały poszpachlowane, a następnie pomalowane podkładem akrylowym wypełniającym. A następnie było to wszystko matowane za pomocą papieru wodnego. Elementy mocowania dźwigni biegów i hydrauliki zostały pomalowane podkładem epoksydowym, następnie podkładem wypełniającym i została przyklejona na to folia chrom. Górny panel również miał braki, które trzeba było uzupełnić. Tylnia półka i boki zostały oklejone folią carbon. Oklejałem to w domu w celu zachowania czystości. Widzimy, już panel jest przygotowany do malowania. Zostały również zamontowane maty wygłuszające, pianka kauczukowa w celu wygłuszenia. Dodatkowo na piankę kauczukową, w miejscach gdzie było to możliwe, została naklejona kolejna warstwa pianki w celu wygłuszenia. Ogólnie w niektórych miejscach w ciągniku są aż 3 warstwy wygłuszenia. Chodzi o to, że każda warstwa wygłusza inną częstotliwość dźwięku. Wszystkie elementy tapicerki, które były pokryte oryginalnie szarą skórą, pokryłem za pomocą ekoskóry w kolorze czerwonym. Skórę kleiliśmy na klej w sprayu. Dodatkową zmianę, jaką wprowadziłem, to boczki deski rozdzielczej oraz górę również pokryłem ekoskórą. Tak wygląda panel po naprawie. Teraz montuję przełączniki. Wszystkie elementy miałem posegregowane w organizerach. Ułatwiło mi to znacznie pracę podczas montażu. Na filmie widzimy postępy montażu wnętrza. Oryginalne pianki wygłuszające, które były zamontowane w ciągniku, zostały wyprane i ponownie zamontowane. Tu już widzimy gotowy panel do montażu. Kratki nawiewu zostały umyte za pomocą zmywarki do naczyń. Montujemy panel LED nad tablicą rejestracyjną. Poszycia słupków zostały zamocowane tak jak było oryginalnie na taśmę dwustronną 3M. Używaliśmy kleju sprayu oraz nowej tkaniny. Przy montażu tkaniny pod sufitki korzystałem z pomocy dodatkowych osób. Szyby boczne oraz tylna zostały przyciemnione. Na filmie widzimy, jak montujemy górny panel nawiewów do dachu. Montujemy podsufitkę przy pomocy 2 moich synów. Widzimy teraz ostatnie podłączenia przełączników. Między bocznymi słupkami z prawej strony została zamontowana poprzeczka, która umożliwia montaż sterowników i monitorów do wykorzystywanych maszyn. Na podłogę wykorzystałem gumę ryflowaną. Po przymierzeniu i odrysowaniu docinałem gumę, tak aby jak najlepiej dopasować ją do powierzchni kabiny. Chciałem, żeby guma była w całości. Już tutaj widzimy efekty końcowe pracy.
Został zamontowany również nowy fotel i obrotnica. Została zamontowana instalacja do nawigacji, silnik na kierownicy, antena na dachu oraz tablet sterujący nawigacją. Antena została przyklejona również na taśmy dwustronne 3M. Remont tego ciągnika dał mi wiele doświadczenia. Wiele rzeczy, które tu zrobiłem, wykonywałem po raz pierwszy. Żeby uzyskać pożądany efekt, musiałem wykonać wiele prób, podczas których zmarnowałem dużo materiału. Ale nie poddawałem się. Chciałem uzyskać pożądany efekt i dążyłem do celu. Także na przykładzie tego filmu chcę Wam pokazać, że jak coś bardzo chcemy, to możemy to osiągnąć. Nawet jeżeli tego nigdy nie robiliśmy. Tylko trzeba się nie poddawać i działać, dążyć do celu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich. Cześć, do następnego razu. Mam jeszcze zaplanowane wiele fajnych projektów, które chciałbym zrobić.